Witam widzowie na moim kanale Gameball. Jak widzicie, dzisiaj skład osobowy, znaczy tego jeszcze nie widzicie. Gdzieś nas tu złapali w opoczno południe. I to bot nas złapał. Stoimy sobie. Taki oto skład. Oto postać. Pierwszy raz widzę. Jedziemy dzisiaj w Warszawa, Grochów, Wrocław Główny. Jesteśmy przed Opocznem, najbliższe miejsce zatrzymania i czekamy na sygnalizację. ...320 ton, 162 metry, bardzo króciutki składzik. EU07. O, widzicie, dość szybko nas już wypuszcza bocik. Wyrównujemy ciśnienie. I jedziemy. Opoczno przed nami. Południowe. Kilometr do stacji. Tak wygląda nasz skład. Przez pewien czas zrezygnowałem z Simraila, ale widzę, że widzowie mojego kanału z wszystkich gier kolejowych tutaj najbardziej gustują w Simrailu. Duża rzesza ogląda, duża rzesza widzów ogląda Simraila. No dobrze, no wiadomo dlaczego. Tu są polskie składy, każdy chce obejrzeć nasz skład, a nie jakiś tam obcy w ruchu. Stąd ta popularność. Jesteśmy Opoczno Południe. Możemy powoli hamulec zaciągać. Pierwszą pozycję dam i zobaczmy, czy w ogóle ktoś wsiada. No, za wiele to nie wsiada osób. 4 minuty. Cóż to za postój planowy taki długi? Tak. No, jakiś taki lokalny pociąg nam się trafił. No, piękna sceneria. Tutaj graficznie naprawdę gra prezentuje się bardzo ładnie. Tylko co my będziemy przez 4 minuty robić? Możemy pozwiedzać
Nawet cień jest maszynisty. Warszawa Wschodnia, Opoczno-Południowe. To co, koniec? Olszamowice. Powiem szczerze, pierwszy raz natknąłem się na taki skład. No ale okej. Czyli teoretycznie koniec jazdy tu powinien być według tych oznaczeń na wagonie. Zobaczmy, co tutaj piszą. No tak, Opoczno-Południowe, koniec biegu. Pociąg kończy bieg teoretycznie. No jesteśmy w Opoczno-Południe. Tutaj tak samo? Tak samo. A, no postój handlowy i PT, tak. No to co, pusty skład już gdzieś tam dostarczamy. No ciekawa koncepcja. No, przebiegniemy się. Szum postacią, jacyś ludzie stoją. Przyjrzyjmy się. Jakaś pani. I tutaj pani w kolorze blada twarz tak zwana. No, trochę te gesty takie. Śmieszne. Przyjrzyjmy się pozostałym postaciom. Tu jakaś dyskusja. No to już lepiej to wygląda. Bardziej naturalnie. I ostatnia postać podziwia przyrodę. A co on może patrzeć? Może ornitolog ptaszki podziwia? Teraz tam patrzy, no. Wygląda jakby pozował do portretu, taka postawa z wypiętą klatką. Dobra. Czas wracać do maszyny naszej. Do maszyny, czyli lokomotywy. Nie do gry maszyna. Jeszcze nie miałem jej na kanale. Dobra, zaraz będzie gwizdać. Spuszczamy troszkę. No to już gwizdać nie ma potrzeby, skoro do Opoczna jechaliśmy południe. Przytrzymają nas, bo Pendolino pędził. A tak. Przytrzymają nas. Mamy odjazd, ale światła nie mamy.
Czekamy, aż ten dystans zostanie zachowany. Chyba że jeszcze jeden pendolino nam tu będzie pędził. Jakoś pechowo dzisiaj jazda nasza. Miał być szybki przejazd, półgodzinny, a tu sygnalizatory nas łapią. No, utknęliśmy. Powoli sobie dojeżdżamy. No nie wiem, czy to zgodne z przepisami kolejowymi, tak blisko sygnalizatora dojeżdżać. Ale coś nam tutaj śmiga sprzeciwka. No, towara postanowiono puścić. Widać, kontenery mają priorytet. Pytanie, co jest w środku? No, czy jeszcze kogoś puszczą przed nami? O, radio jakieś takie. Inne. Grzejniczek blisko tutaj siedzenie. No i
nic, no możemy pozwiedzać, jak już... druga kabina nas... Do szafy nie wejdziemy. Cóż tu piszą? Niewyraźnie. No, maszynista w tej lokomotywie otoczony grzejnikami, jak widzicie. No, nie wiem, czy to takie zdrowe, tak blisko mieć tyle grzejników. Jeszcze kogoś puszczają. O, jest, mamy jazdę. Odpalamy. Trzeba jechać, bo się rozmyślą. Mamy wreszcie zielone. Cóż za trasa uczęszczana. Godzina jest 12:55, czyli taka godzina szczytu. Można by powiedzieć prime time. Wszyscy o tej porze się przemieszczają. Dobrze, uciekamy stąd, bo znowu nas przyblokują. Możemy rozpędzać. Dążymy do jazdy bez oporów. Wjazd podany na tor 4, Opoczno. Sztuczna inteligencja nas pokierowała, ale we Włoszczowie Północ siedzi tam człowieczek. Na swój tor wrócimy. Tak jest. Rozpędzamy się. Olszamowice. No, tu już jakiś postój techniczny mamy tylko we Włoszczowie. Ach, przespalibyśmy znak. Kątem oka go wyśledziłem. To jest to, co lubię w Simrailu najbardziej. I ogólnie w grach te klasyczne lokomotywy. No wiem, że na pewno maszyniści inaczej to widzą. Mimo wszystko jeżdżenie tymi zabytkami na pewno nie jest takie przyjemne dla nich. Wolą współcześniejsze i lepsze lokomotywy. No i bocznikowanie. Śledzę na stronie, na profilu facebookowym postępy pracy. Wygląda to interesująco. No już tak jak kiedyś te levele nie przeskakują tutaj. Jestem na 107 levelu. Już tak nie przybywa.
No, powinny być jakieś bonusy tych leveli, a jest jakiś pytajnik, zaraz go spróbuję sobie wcisnąć, o co chodzi z levelami. Nie wiemy o co chodzi z levelami. Pilichowice za 9 km, kolejna stacja przed nami. I sygnał dźwiękowy. W każdym razie nie skończyłem myśli, oglądam profile facebookowe z postępu prac. No, myślę, że już chyba bliżej niż dalej. Gdzieś widziałem ostatnio Pendolino jak szczepiali, taka animacja szczepiania dwóch dziobaków. No, myślę, że na święta będzie, na zimowe wieczory. Osoby, które mają ochotę wesprzeć kanał, zapraszam. Wsparcie będzie szło na rozwój kanału. Dzięki temu zobaczycie kolejne tytuły, być może. Znaczy raczej na pewno, a nie być może. Mój kanał jeszcze nie zarabia YouTube'owy, ale już jest blisko. Brakuje jeszcze mi czasu oglądania. Około 800 godzin, dlatego zapraszam do oglądania. W momencie, kiedy kanał wejdzie w etap już zarabiania, wtedy pojawi się na pewno więcej tytułów. No bo jak wiadomo, gry kosztują. Ja chciałbym tutaj więcej tytułów wprowadzić. Mój kanał jest małym kanałem. Nie ma sponsorów żadnych. Taka inicjatywa od marca zeszłego roku. No powoli zbliżam się do 1500 użytkowników i miejmy nadzieję, że liczba będzie stale rosła. Na pewno znacząco pomógł mi tytuł Simraila. No i drugim takim Transsyberian też. To główne dwa tytuły, dzięki którym zyskałem największą ilość subskrybentów. No i w trzeciej kolejności jest Racing World 4.
każdym razie, drodzy widzowie, brakuje 800 godzin i pojawi się już zarabianie na moim kanale, dzięki któremu pojawi się większa ilość tytułów. Myślę, że uatrakcyjni to kanał. Miałem kiedyś taką fazę, że tak powiem, na gry akcji. No, chętnie bym wrócił do tych tytułów. Niektórych no, lubiłem kiedyś gry o tematyce II wojny światowej, no ale teraz tematyka wojny to troszkę inaczej brzmi taki temat. No ale też trzeba rozgraniczyć grę od życia prawdziwego. No. Jest to jakaś forma też gry zręcznościowej. O, coś nas będzie mijać sprzeciwka. Wracając do myśli, no YouTube ma pewne warunki, żeby kanał mógł zarabiać. Jednym z nich jest osiągnięcie 4000 godzin oglądania przez widzów. Mój kanał jest w okolicach 3200 godzin. Oprócz tego trzeba chyba 1000 subskrybentów zdobyć i zamieścić w ciągu ostatnich 90 dni 3 filmy bodajże. Jest jeszcze ileś mi chyba milionów, 3 miliony wyświetleń. To jest taki warunek, jeżeli nie spełnimy tej oglądalności 4000 godzin, to w zamian możemy chyba 3 miliony wyświetleń shortsów, co uważam jest jeszcze trudniejsze do zrealizowania. W każdym razie zapraszam do oglądania. 800 godzin to już nie tak dużo, a myślę, że to wpłynie, monetyzacja wpłynie na uatrakcyjnienie. Nie jest to moje źródło dochodu główne, a środki, które będą z monetyzacji kanału zostaną przeznaczone na nowe tytuły i na, wiadomo, no w tych czasach troszkę inaczej te gry wyglądają. Kiedyś gra wyszła, grało się, kupiło się gotowy produkt, a teraz jest to rozbijane na cząstki, na elementy pierwsze. Chcesz broń dodatkową dokupić, chcesz, nie wiem, inną lokomotywą się przejechać, dokupić. No ja nie potępiam na przykład gier, gdzie dodatkowa trasa jest, trzeba dokupić, no to jest dużo pracy, żeby zrobić jakąś scenerię. Praktycznie można by, nie wiem, tak jak w grze Trains in World, nie wiem, zrobić koleje angielskie, jako 3 różne tytuły gier, koleje, nie wiem, amerykańskie.
Robią to pod jednym tytułem. Jest tam ogrom pracy, no i nie mam nic przeciwko tym DLC. No ale już na przykład nie popieram takiego czegoś, że nie wiem, ktoś tam namalował jedną dodatkową broń jakąś, czy pistolet i już trzeba go dokupywać, czy nie wiem, lokomotywę jedną dorobili i już trzeba dokupywać. To już jest troszkę takie rozdrabnianie się, no ale jak konkretna praca została wykonana, to czemu autor nie ma sobie zażyczyć za to dodatkowych pieniędzy? To są godziny pracy ciężkiej. No, byle nie rozmieniać się, że tak jak powiedziałem już, na drobne, że coś tam wykonał jedną broń dodatkowo można, czy był taki tytuł o olimpiadzie, gdzie tam jakieś nie wiadomo co nawet się dokupywało. Nie jestem takiego czegoś zwolennikiem. Jak już, nie wiem, broń, no to już jakiś większy pakiet, a nie pojedyncza broń, czy nie wiem, samolot też już, chociaż jakiś pakiet, kilka. A nie rozdrabnianie się tak na drobne. Coś sprzeciwka śmiga. O, podobny skład jak nasz. O, szamowice. Dlatego oglądajcie, subskrybujcie osoby, które oglądają, a nie subskrybują. Będą miały informacje o nowościach. No i osoby, które doceniają moją pracę, którą gdzieś tam po pracy zawodowej wykonuję. Niech dadzą łapkę w górę. Dla Was to kliknięcie, a mi to poprawia zasięgi. Dzięki temu mogę docierać do większej ilości ludzi. No dzisiaj taki odcinek, wykorzystujesz tą spokojną jazdę do takiej reklamy kanału. No ale tak funkcjonuje YouTube. No, konkurencja już na YouTubie jest ogromna. Wiele ludzi się tym zajmuje. No i algorytmy YouTube'a rządzą się swoimi prawami. No właśnie łapki w górę, w dół, w ten sposób jest proponowane większej ilości widzów. Taki film. No a to się przekłada na być może też subskrybentów dodatkowych. Można to porównać troszkę do takiego kanału, który jest w piwnicy, ukryty głęboko i trzeba go stopniowo pokazywać na światło dzienne. Im bardziej go z tej piwnicy wynosimy, tym więcej widzów zaczyna go oglądać, czyli to jest taka na zasadzie takiej kuli śnieżnej. Tocząca się kula, która coraz większa się robi. Włoszowa północ. Nie dojechaliśmy do człowieka.
Już się we Włoszczowej już jest w tej chwili komputer. 28 km do Włoszczowej. I sprzeciwka. Duży ruch tu jest dzisiaj, no ale jest godzina 13:14 w grze. No, gram na serwerze PL3. Jak wiecie, jest tam 8 godzin różnicy. No, mogłoby być trochę też bardziej urozmaicone w Simrailu między tymi serwerami godziny, bo no, chcąc pograć sobie w scenerii dziennej, no to mamy tak naprawdę do dyspozycji jeden serwer. Grając na przykład, nie wiem, w godzinach 11 w nocy, 12, no to chcąc mieć scenerię dzienną, mamy do dyspozycji jeden PL3. Może ktoś z Was już oglądał mój cykl Retro Granie. No ja też grom przyglądam się właśnie na przestrzeni lat, jak to się rozwijało. Widzicie, teraz już mamy taki realizm dość wysoce posunięty w grach. No a jak jeszcze parę lat temu, jakie to było prymitywne wszystko, te scenerie, grafika. No i możemy zobaczyć też różnice między poszczególnymi silnikami do tworzenia gier. W tej chwili mamy głównie Unity. I Unreal Engine, tam kolejne wersje są wypuszczane. No jeszcze są jakieś tam inne, Godot i inne, no ale tak jak już mówiłem w wielu moich materiałach, tutaj mamy silnik Unity, zrobiona gra w silniku Unity. A Train Sim World w Unreal Engine. Możecie porównać, jak Wam grafika pasuje tutaj i tam, gdzie jest większy realizm. No i też możecie porównać płynność rozgrywki. No w tej chwili, no i rozrywki zaraz. No, mamy dość taki odcinek dzisiaj prostej jazdy. Opoczno i długo nic. Tylko pytanie, po co ten pociąg jedzie teraz, skoro teoretycznie w Opoczno-Południowe, tak, skończył swój bieg. No chyba, że tabliczki na wagonach są niezaktualizowane, bo tutaj widzimy Warszawa Grochów, Wrocław Główny, relacji pociąg jest. ...19 km Włoszcza na północ.
Żelisławice i koniec trasy. Tak to powinno wyglądać w teorii. W Simrailu dawno temu widziałem w kierunku Krakowa trasę, była zrobiona już chyba rok temu. Czyli widzicie, ile to trzeba poświęcić pracy na zrobienie takiego tytułu, takiej trasy. No to są duże ilości pracy. Przed uruchomieniem tej trasy oglądałem sobie, tutaj jest ta, nie wiem jak to, ten edytor wagonów, można sobie, no nie edytor to nic tam nie zmieniamy, no. Mam przeglądarkę wagonów i lokomotyw. No szkoda, że nie można wsiąść tam w tej przeglądarce do tych wagonów, pochodzić po nich. No jest już troszkę tych wagonów dodanych w Simrailu. Na pewno będzie większa frajda, jak będą te pociągi, parowóz dodany i te trasy retro. Wierząc temu naliczaniu, Włoszczowa Północ, 15 km nam zostało. Czyli mamy taką dzisiaj w pół godziny, dość duży dystans zrobimy. Niemrawo się zaczynało od postoju. Czerwone światła nas powstrzymywały. A teraz przemierzamy chyba centralną magistralę kolejową. Tak jest, Włoszczowa chyba leży na centralnej magistrali kolejowej. A może jeszcze w Simrailu już kiedyś mówiłem, może jakąś zwierzynę dodadzą, jakieś takie nagłe zdarzenia. No, wymagałoby to dodatkowej czujności. To 18 na godzinę sobie pomykamy. Chyba tutaj 160 nawet można, no ale nasz skład może 120 maksymalnie na tej trasie. No, coś zaczyna sam z siebie przyspieszać, chyba z górki lekko. Włoszczowa Północ, 10 km. Jakaś nastawnia? Nie, tutaj szlaban zamykają. No widzicie, mam włączone opcje lusterka. Jest tam w ustawieniach opcja. Gdzieś chyba
takiego połowicznego używania lusterka. Być może ona działa tylko na stacjach chyba. Jest podczas jazdy lusterko. To nie zalecane osobom, które mają troszkę słabszy sprzęt, wiadomo, to też dodatkowe jakieś obciążenie sprzętu, karty graficznej. No i opcja wyłączenia tego lusterka, że jest taki obraz taki ciemny, że nie widać. Włoszczowa 8 km. Ostatnio były takie krótkie trasy w Simrailu, dzisiaj nieco dłuższa, półgodzinna. EP08. Zresztą sprawdzimy zaraz, czy EP08, czy was nie kłamie. EU07. EU07, czyli 7 jedziemy. No w malowaniu wiadomo jakim. Oczywiście tutaj nie wiem, czemu nie ma logotypów, czy ta firma się nie zgodziła, no. A swoją drogą nie rozumiem takiego czegoś, że ktoś na potrzeby gry, nie wiem, nie pozwala używać swojego znaku towarowego. Jest to też popularyzacja firmy. Najbliższy posterunek to jest, czyli to jest postój techniczny. No ale możemy przelecieć postój techniczny, nie mam obowiązku się zatrzymywać. No i mamy opóźnienie, to też. Teraz już byliśmy tak blisko i znowu 4 km. No tutaj te naliczanie już też kilkukrotnie mówiłem w moich materiałach. Troszkę kuleje. No, być może nam zrobi postój techniczny. Widzicie, żółte światło. Żółty semafor. Byle czerwonego nie było za chwilę. No dobra, troszkę przycha. Moje bocznikowanie włączyłem przez pomyłkę. Przyhamujemy, zobaczymy co będzie. Z przeciwka coś też będzie jechać zielone. Drugi skład z przeciwka i trochę nas przycięło.
Znowu żółte, setka, ograniczenie. To nie przyspieszy. A, już jesteśmy za posterunkiem. No dobrze. No, ale jest żółte, no to nie wiem. Ograniczenie będzie. Poczekajmy, co będzie. Czy też koniec trasy już niedługo będzie Żalisławice. No, też okolica, że przycina trochę. Tak, tam w oddali widzimy te żółte. Tutaj środkowym torem nas puścili. I co dalej? Zaraz będziemy widzieć. Już jesteśmy blisko. Zielone. Setkę mamy. 7 minut opóźnienia. Minutkę tutaj na tym postoju technicznym bodajże zyskaliśmy. Wybije nam nadmiarowy? Nie, nie powinno. Jedziemy z setką. Trzynasta 26. Mamy mieć następną. Minutka teoretycznie, Żalisławice. Nie, od Włoszczowej 3 minuty, no to niedaleko. Sto 120. Pojedziemy 120. Bocznikowanie. Klawisz podzielić przy klawiaturze numerycznej. Oczywiście przy włączonym number lock, czyli numlocka potocznie nazywanego. Jak mamy włączonego, wtedy możemy klawiszem podzielić, bocznikowanie włączać, a klawiszem razy zmniejszać. Chyba w tej chwili już z centrali i magistrali być może zjechaliśmy, jak są jacyś eksperci, niech piszą, bo tutaj widzimy, tam nasyp jest taki wyżej, my tutaj teraz już tym torem niżej jedziemy. Ale prędkość też jest w miarę dozwolona, przyzwoita, 120. Teraz powinien być koniec trasy. Do koniec pola raczej nie dojedziemy. No, ubolewam czasem, że na PL2 nie mogę pojeździć, ale nie chcę was zanudzać ciemną scenerią, dlatego staram się wybierać właśnie takie coś. Serwer niestety nie jest tak bogato uczęszczany. Udało nam się dzisiaj w miarę przyzwoicie, bez żadnych błędów. Zobaczmy, ile punktów. 2000 punktów prawie. 54 minuty wyszły z tego. Ja was zapraszam na kolejne materiały. Do następnego filmiku. Dalej level 107.
Trzymajcie się. Do usłyszenia.